Witam ponownie na moim kanale. Ostatnio dotarła do mnie ta ramka. Jest to Relac Martian 220. Druga wersja tej ramy. Jest to generalnie klon Aliena, czyli tego, na czym lata Mr. Steel w swoich filmikach. W zestawie w pudełku mamy instrukcję obrazkową, dość prostą, z tabelą parametrów. Dla ramy 220, czyli tej, którą tu właśnie dostałem, waga powinna wynosić około 140 gram. No i dali tutaj też, przy jakim zestawie osprzętu najlepiej będzie latać. No, zobaczymy. Ja mam trochę inną koncepcję. To jest to, co się zmieniło, co jest na pewno warte obejrzenia. Czyli ramiona. Nie są z litego karbonu. Nie wiem teraz, czy ostrość złapie. Tylko są przełożone jakąś twardą, gąbka to może złe słowo, pianką. Nie wiem, czy jest to, co to jest dokładnie. Natomiast dzięki temu są naprawdę bardzo lekkie i sztywne, o dziwo. Ale to ma grubości gdzieś około 3,65 mm. Sprawdzimy jeszcze raz, czy mi suwmiarka nie wariuje. 3,65. No, tu jest nieco grubiej. 3,90. 4,20. No, 4,20. Każde ramię innej grubości. Może podobieram je jakoś w pary chociaż. Ale chyba się nie da. No to tutaj pewien minus dla quality control. Chociaż podejrzewam, że ze względu na tą piankę ciężko jest im uzyskać jednolitą grubość. Ważne, że są sztywne. Zobaczymy, jak będzie z wytrzymałością na strzępienie. Bo jednak te końcówki często dostają po dupie. Oprócz tego prosta płytka dystrybucji zasilania, gąbeczki na lądowanie, standoffy, śrubki i podkładki. Tutaj mamy, zdaje się, że center plate oraz mocowanie kamery. No i główne części tej ramy. Jak również do płytki zasilania dali też XT60. Dolny pokład ma 2 mm. Górny 1,4, to bardziej pod 1,5 podchodzi. Także już wiemy, skąd się wzięła ta redukcja masy. No to już jest dużo cieńsza sprawa. Jest to przekładka. Myślałem, że tylko ramiona się zmieniły, a tak naprawdę wszystkie te elementy są zrobione z tego sandwicha. Mocowanie kamery. Podejrzewam, że znowu będzie to 1,4 albo 1,5. No 1,4. To jest chyba mocowanie kamery HD, chociaż nie jestem pewien. 1,4. Czyli cała ta galanteria pewnie możemy już założyć, że ma 1,4 mm. To jest ciekawe, bo to nie jest karbon 3K, tylko chyba G10 albo FR4. I ma milimetr grubości. Może to być jeszcze karbon, ale z innym splotem. No zobaczymy za chwilę. Prosta płytka dystrybucji zasilania. Prosta, ale całkiem zgrabna. No, mi prawdopodobnie się ona nie przyda, no, ale może. Fajnie jest mieć to PDB jednak. Zobaczmy, ile to wszystko waży. Komplet ramion około 309 gram. Razem z głównym pokładem 61. I tu galanteria. Śrubek pewnie nie zużyjemy wszystkich. PDB może nie, ale te części na pewno wejdą w zestaw. Mamy 86 samego laminatu. PDB to kolejne 10-11 gram. I teraz nie wiem, ile z tych śrubek zużyję, pewnie nie wszystko. 131 gram
No jeszcze XC60 134. Czyli wydaje się, iż Chińczycy trafili tym razem z wagą, a nawet lekko ją zawyżyli. No ta waga też nie jest jakimś tutaj wytworem nie wiadomo jakiej technologii. Może się mylić o te parę gram. Może teraz na szybko złożymy całość i zobaczymy, jak to wygląda. Bierzemy dolny pokład, wstawiamy śrubki, tu na razie pominąłem te środkowe, do tego ramiona. Następnie, żeby zamknąć kanapkę, to coś, to już nawet jest napisane, że jest to włókno szklane, a nie węglowe. W instrukcji teraz zauważyłem. PDB, jeżeli ktoś potrzebuje. Pewnie będę je potem usuwał. Standoffy, żeby spiąć to wszystko. Co prawda teraz je umieszczę w złym miejscu. Za chwilę to poprawię. Następnie te główne pilary trzymające to wszystko. Albo się mylę, albo źle dobrałem śrubki. 3×6×8 mm powinno być. Mamy 12, czyli źle dobrałem śrubki. Ale nie bójcie się, mam poprawne. Jeszcze zobaczymy pod koniec, ale wychodzi na to, że mam chyba za mało śrubek. 3×6×8, cokolwiek to znaczy. No nic, na razie wykorzystamy te krótsze. W tym momencie możemy wstawić mocowanie kamery. Powinno być zorientowane chyba jakoś mniej więcej tak. Nieszczególnie ma chęć wejść na miejsce. Chwileczkę. Do tego mamy jeszcze płytkę pod kamerę, która by tutaj jakoś chyba wchodziła z tego co widzę w te sloty. No i górny pokład. Oprócz tego mamy tu jeszcze dwa elementy, których ja raczej nie wykorzystam. Jeden to jest adapter, prawdopodobnie żeby coś tutaj wsadzić jeszcze do środka nad FC, albo użyć mniejszego FC przylepionego na przykład na gąbce. Taka półeczka po prostu. A druga sprawa to spoiler, lotka, mocowanie antenki. No może teraz je założymy tak dla jaj, ale na pewno nie na dłuższą metę. Jak zwykle troszkę śrubek mi zostało. Podejrzewam, że pomyśleli po prostu jeszcze o silnikach. Oczywiście te nakrętki też będą zużyte. Jest ich aż z 8 lekko. Ale oprócz tego chyba nie potrzebujemy tutaj więcej śrubunków żadnych. No coś mi wypadło. Jedna z tych niedokręconych śrubeczek. No, tak to mniej więcej wygląda. Generalnie ja jestem bardziej zwolennikiem ZTM-R, no ale jest to już dość stara konstrukcja. Naprawdę wydaje się dość lekkie. Nie wiem jak ze sztywnością, bo jeszcze dokładnie go nie skręciłem, ale wydaje mi się, że jest nieźle. To moje porównanie do 4-calowego kłada. No jest różnica jednak. Tych 40 mm dokładnie rzecz biorąc. Sprawdzimy, czy po skręceniu waga się nie zmieniła. Brakuje mi tu dwóch śrubek i wszystkich nakrętek. Więc jeszcze lepiej, bo 116. 115.
No, 117 gram. Całkiem niezła waga, jak na taką dużą ramę. Dla porównania ta 4-calowa waży chyba 103, ale jest to zupełnie inna konstrukcja, dużo bardziej ciasna. Nie wolno palić. Tak jak mówiłem, chyba najciekawsze w tej całej ramie jest ten materiał, nowy względnie. Naprawdę jestem ciekaw, jak będzie on się sprawdzał przy uderzeniach. Mam tu naprawdę bardzo mało węgla, podejrzewam, że poniżej milimetra. Oprócz tego bardzo dużo jakiegoś czegoś dość twardego. Gąbka to nie jest. Paznokciem tego nie idzie zarysować. Niby, że tam ludzie na RC Groupsach mówią, że jest to gąbka, ale na pewno nie jest. Chyba że przesycona żywicą. Na pewno nie ma też nic wspólnego z węglem, bo nie przechodzi prądu. Więc jeżeli sprawdzimy na przykład jedną z ramion, złapiemy miernik na jednej płytce, zaczyna wyć. Na dwóch już nie. Sam w sobie też nie przewodzi oczywiście. Dla porównania druga krawędź przewodzi prąd, czyli mamy tutaj do czynienia z prawdziwym włóknem węglowym. No ja już nie mogę doczekać się, jak polatam, kiedy polatam na tym zestawie. Dawno już nie miałem czegoś, co byłoby tak duże i proste w zagospodarowaniu. Może później pomyślimy o jakimś ścięciu tego dolnego pokładu tylnej części. Minusem znowu tej ramki prawdopodobnie będzie to, no przynajmniej dla niektórych, że nie ma tutaj sposobu na zamocowanie kamery HD. Z drugiej strony jest to dość popularna rama, podejrzewam, że na jakimś Thingiverse albo czymś podobnym znajdziemy gotowe wydruki albo nawet pliki i będzie można coś tutaj dostosować. Ramka wchodzi jak ta lala, a GoPro gdzieś mi się zagubiło, więc raczej tego nie pokażę. Bardzo cieszę się z tego, że udało mi się otrzymać tę ramę. Na pewno dużym jej plusem jest ta redukcja masy, zwłaszcza, że ja mam zamiar latać na czymś takim. Raz, dwa, trzy, cztery, 5S. Zobaczymy, jak to będzie. Sam pakiet waży 190 gram. No i nie ukrywam, że przy 5S jednak liczy się głównie ten zryw i prędkość maksymalna, więc na pewno każdy jeden zdobyty na ramie gram będzie się liczył podwójnie. Ramkę to mam zamiar wyposażyć w omnibusa i praktycznie wszystko to, co przyszło mi do testów. Będzie miał też odpowiednie silniki. Racer Star 2306S. Niby że nowość, a przynajmniej jak na razie nowość, bo jak będę publikował te filmy, to pewnie już będą starocią. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak ta ramka będzie się sprawować w powietrzu, to na pewno niedługo umieszczę jakieś filmiki z lotów. A oprócz tego zapraszam do subskrypcji. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się mój kanał. No i do komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć.